Na pewno podczas wielu waszych prac retuszerskich trafiacie na problem związany z zafarbem skóry. Jest to dosyć częste. Zafarb jest na dłoniach, uszach, nosie, policzkach. Jest to zmiana kolorystyczna, głównie wchodząca w czerwony i głównie ona powoduje to, że nawet nakładając inny kolor mamy w tych miejscach także inne odcienie i inne barwy od tego, co jest na reszcie skóry. Jeśli ten problem dotyka właśnie was, to film jest specjalnie dla tych osób, które mają z tym problem. Teraz intro i zapraszam na kurs. Witam serdecznie, Waldek, kanału Photomix. Jak powiedziałem na początku, większość z was, a wiem to po tym, że dużo dostaję wiadomości właśnie związanych z tym, że pokazuję, jak wyrównać cały koloryt skóry, a co w momencie właśnie jak jakaś partia jest troszeczkę w innym kolorze, tak jak też wspomniałem, na przykład w kolorze czerwonym lub podchodzącym pod czerwony. Jak wiemy, zima, te sprawy, różne zmiany skórne, wszystko to wpływa i zresztą nikt nie ma idealnej skóry. Nawet zabarwienia brązowe właściwie nie muszą być też i czerwone. Wszystko będziecie mogli zrobić właśnie w tym moim szkoleniu i po tym moim szkoleniu. Że tak się wyrażę. Jest to jedno z najprostszych rozwiązań, jakie znam. Nie wiem, czy już wcześniej nie pokazywałem, ale jest już na moim kanale, jakby ktoś nie wiedział, prawie 400 filmów, dlatego ciężko się i dla mnie już połapać, czy coś nagrywałem, czy nie. Jeśli było, to odświeżę. Jedna warstwa, w której eliminujemy całkowicie dany zafarb koloru. Zachęcam do obejrzenia. Przed rozpoczęciem całego szkolenia jeszcze zapraszam was do zakładki społeczeństwo czy społeczeństwa, gdzie umieściłem ankietę dotyczącą całej serii filmów z Lightrooma, czy byście coś takiego chcieli, czy nie. Zapraszam do zagłosowania. Dziękuję tym, którzy już zagłosowali. Jednak jest to dosyć malutka taka część osób, które oglądają moje filmy, dlatego kliknijcie tam i zagłosujcie, czy tak, czy nie, czy może, czy coś innego. Bardzo to mi się przyda w dalszym nagrywaniu dla was filmów. A teraz, nie przedłużając, wskoczymy do Photoshopa i pokażę wam, jak naprawdę w prosty sposób wykonać eliminację każdego zafarbu właściwie. Każdego zafarbu, jaki macie na zdjęciu. Dzięki tej metodzie zrobicie. Jedna warstwa, parę klików, załatwiona sprawa. Wskakujemy do Photoshopa. Na pierwszy rzut oka na tym zdjęciu da się zauważyć, że mamy te przebarwienia czerwone tutaj na nosie, dookoła ust i jeszcze jest pewnie kilka takich elementów, gdzie jest za dużo w tym wypadku tego właśnie koloru czerwonego, bo głównie jest to czerwony, właściwie zazwyczaj jest czerwony kolor i tylko czerwony, dlatego na nim się będziemy skupiali, chociaż tutaj będzie można to wykorzystać do zdjęcia dowolnej dominaty każdego koloru. I jak powiedziałem na początku, zrobimy to tylko i wyłącznie na jednej warstwie. A tą warstwą będzie, jeżeli przejdziemy do warstw wypełnienia, mamy barwa, nasycenie. I tutaj możemy sobie zmieniać tą kolorystykę, ale jak widzicie, ustawienia globalne nie są tutaj dobrze widziane, a właściwie są niewskazane. Żeby to robić globalnie, musimy wyseparować ten nasz odpowiedni kolor czerwony. I aby to zrobić, trzeba, jak tutaj widzicie, mamy oryginał i kolory. I po prostu pierwszą taką separacją jest wybranie koloru czerwonego, gdzie już nasz algorytm wie, że skupiamy się tylko i wyłącznie na tonach i kolorach czerwonych. Teraz, aby dobrze widzieć
te wszystkie nasze prace, należy nasycenie dać na 100 do przodu i jak zauważycie, mamy mocne kolory czerwone tutaj, gdzie te przebarwienia są. O, i uszy jeszcze, jak tutaj zobaczycie. I teraz należy to odseparować od całej reszty, czyli musimy zrobić tak, żeby były widoczne tylko kolory czerwone. Mamy tutaj na dole jeden suwak odpowiedzialny za zakres kolorów i tutaj ustawiamy albo w jedną, albo w drugą. Musimy to zmniejszyć po prostu. Jak widzicie, zdejmujemy te nadwyżki kolorów tymi bocznymi ustawieniami. Możemy to zwiększyć, ale nie chodzi nam o to. Teraz zrobiliśmy to tak, że mamy tylko tą dominatę plus jeszcze nasza skóra, ale tym się już zajmujemy, łapiąc tutaj za środek i przechodzimy albo w jedną stronę. Jak widzicie, tutaj to odznaczamy, czyli nam na tym nie zależy, a musimy zaznaczyć te nasze czerwone partie, czyli w tym wypadku robimy to w lewo i w zależności od tego, jak ustawicie, to zobaczcie, mamy dosyć sporo tej domieszki tych czerwonych barw na naszym zdjęciu. Nie tylko jest to nos, ale tutaj mamy przebarwienia, jak widać na policzku, ucho, tutaj koło rąk. Także w tych wszystkich miejscach, oczywiście oczy, to jest standard, tutaj koło oczu. I teraz, jeżeli to już mamy wyseparowane i odpowiada nam to temu, co widzimy tutaj na tym obrazie, co chcemy zniwelować, z powrotem ustawiamy nasze nasycenie na 0. Teraz nie widzimy nic, ale ruszamy suwakiem barwa i w zależności od tego, w którą stronę go przesuniemy, jak widzicie, mamy dominatę danych kolorów, dlatego nie należy tego za mocno robić, tylko skoro mamy 0, tu już plus 1, bo tutaj chodzi nam, żeby właśnie na ten plusik tutaj tak nam dorzucić tego niebieskiego, żeby nam zniwelował ten właśnie nasz kolor czerwony. W tej chwili jest to za dużo i już przechodzimy na takie zielony, pomarańczowy, coś w tym stylu. Należy tego ująć, tak żebyśmy mieli ładnie to zrobione. I zobaczcie teraz, mamy idealną skórę, jeżeli zrobimy przed i po. Oczywiście wszelkie te czerwone elementy obrazu także się zmieniły, dlatego jeśli jesteśmy na masce warstwy, możemy wybrać pędzel, kolor czarny i tutaj odmalować te nasze elementy, które nie chcemy, aby nam się zabarwiły. Ja tutaj jeszcze były chyba paznokcie bodajże, właśnie. Ciach. I usta. Tak, może trochę nie za pięknie to zrobię, żeby tylko nie wprowadzały oszukańczych zmian, jeżeli chodzi o barwę. I proszę bardzo, wcześniej i po naszych pracach, jak widać, wszelkie te zmiany tutaj na uszach, tu na nosie, nad ustami, wszystko zostało pięknie zniwelowane i już nie mamy tego czerwonego zafarbu. Zlikwidowaliśmy go na całym właściwie zdjęciu. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że pomogłem tym krótkim filmem Wam w całej tej postprodukcji portretów czy czegokolwiek innego, gdzie macie takie zafarby, bo właściwie nie musi to być portret, wystarczy każdy zafarb i można go wyeliminować tą metodą. Nie trzeba tutaj akurat robić tego na portrecie. Jak ja pokazywałem, w każdym rodzaju zdjęć to się sprawdzi. Oczywiście zapraszam
do obejrzenia moich wcześniejszych filmów, subskrypcja, lajki, mile widziane i do następnego poniedziałku. Pozdrawiam, cześć!